No hej, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się tematem, który ostatnio eksplodował na forach, aczkolwiek to nie jest temat, który jest nowy. Chodzi o to, czy kupując chińskie samochody wspieramy Rosję i czy powinniśmy to robić. Także oglądajcie. Słuchajcie, dosłownie wczoraj na Elektrowozie pojawił się artykuł, w sumie nie wiem jakiego autora, więc ciężko mi się odnieść, ale to w zasadzie nie ma znaczenia, dotyczący tego, że nie powinniśmy kupować chińskich samochodów elektrycznych, czy w ogóle chińskich samochodów, bo będziemy wspierać przemysł wroga, de facto przemysł wroga, no bo tak naprawdę okazuje się, że Chińczycy wspierają Rosję w inwazji na Ukrainę, a pośrednio wspierają Rosję w wysiłku zdominowania Europy Wschodniej, tak jak to mają w celach, czyli odbudowania dawnej potęgi Związku Radzieckiego, czy Imperium Rosyjskiego. I to jest taki temat, który bardzo ciężko... Tam akurat opinia w tym artykule jest bardzo jednoznaczna na temat tego, żeby tego po prostu nie robić. Natomiast dla mnie tutaj ten problem jest troszeczkę bardziej złożony, bo w tej chwili nie wyobrażam sobie całkowitego przy obecnej globalizacji gospodarki, przy tak zróżnicowanych łańcuchach dostaw i przy tym, że naprawdę bardzo dużo produktów jest wytwarzanych w Chinach fizycznie, po prostu nie umiem sobie wyobrazić nagle, że przestalibyśmy kupować cokolwiek chińskiego. A z drugiej strony, gdybyśmy chcieli oddzielić chińskie produkty od europejskich, czy od w ogóle produktów pochodzących z innych źródeł, to jak mielibyśmy to zrobić? Jak stwierdzić, czy coś jest chińskie? Czy jak coś ma chip z Chin, to już jest chińskie? Czy musi być made in China? Czy musi być, nie wiem. Chodzi o to, że bardzo ciężko jest znaleźć tą granicę, gdzie produkt jest chiński, czy jeszcze jest chiński, czy już nie jest chiński. I w tej globalnej gospodarce po prostu jest bardzo trudno to zrobić. Natomiast z czym się zgadzam? Zgadzam się z tym i de facto historia tego dowodzi, że wspieranie gospodarki jakiegokolwiek kraju powoduje, że rośnie też jego potęga militarna, bo potęga militarna nie jest pierwszą potęgą, którą państwo reprezentuje, tylko jest wtórna w stosunku do potęgi gospodarczej. I takie kraje na przykład jak Rosja, które siedzą na surowcach, to one zawsze będą jakąś potęgą dysponowały, bo po prostu mają te surowce i dopóki nikt ich stamtąd nie przegoni albo nie podbije Rosji, co dotychczas jeszcze nikomu się na dobrą sprawę nie udało w takim wymiarze, w jakim by ktoś tego oczekiwał. Mówię tu oczywiście o tych wszystkich wydarzeniach historycznych i nawet o tym historycznym momencie, że Polacy przecież też byli w Moskwie na Kremlu przez 2 lata. Ale to była złożona sytuacja i to był okres wielkiej smuty w Rosji. Wracając do faktów historycznych, to też przypominam, że ta nasza obecność w Rosji, ona była bardzo specyficzna i to było bardzo duże osłabienie w owym czasie Rosji jako takiej. I dzięki temu udało nam się po prostu tam zaistnieć. Natomiast zupełnie nie możemy porównywać to do tych czasów, kiedy to były wojny napoleońskie, czy później wtedy, kiedy Rzesza Niemiecka ze swoimi sojusznikami atakowała Związek Radziecki. To są zupełnie inne czasy i zupełnie inne wymiary gospodarczo-geopolityczne tego zdarzenia. Aczkolwiek fakt pozostaje faktem, że rzeczywiście Polakom udało się zdobyć Moskwę. Mało tego, nasz król mógł zostać nawet carem Rosji. Wróćmy do sedna sprawy, czyli do chińskich samochodów i w ogóle kupowania chińskich produktów, ale no my musimy się odnieść do samochodów elektrycznych, kupowania chińskich samochodów elektrycznych, wspierania chińskiej elektromobilności. Moje zdanie w temacie, ja się wypowiem na temat mojego zdania, później trochę postaram się poanalizować tę sytuację. Moje zdanie w temacie jest takie, że nie ma ucieczki od chińskich produktów w ogóle. I nie ma ucieczki od chińskiej elektromobilności, bo po prostu gdybyśmy próbowali uciec od tej elektromobilności, skazujemy się na bycie skansenem. Szczególnie widać to w Europie, gdzie bez tej motywacji ze strony chińskich producentów czy amerykańskich producentów, no my tu w Europie byśmy de facto może nawet dalej jeździli, nie wiem, Volkswagenem Golfem 3, 4 czy 90 i nic by się nie zmieniło i te silniki diesla to już by doszły do takiego stanu, że silnik byłby taki, a wszystkie DPF-y dookoła zajmowałyby 5 metrów sześciennych, bo tak po prostu inżynierowie się nauczyli, oni cały czas dążyli do ograniczenia emisji spalin, zamiast zająć się alternatywnym rodzajem napędu. No i niestety Amerykanie najpierw w dużej mierze, a później Chińczycy pokazali nam, że byliśmy w błędzie. No i teraz rynek zdobywa elektromobilność. No i zapaliły się wszystkim kontrolki nagle, że cholera jasna, Chińczycy zaczynają dominować rynek. Aczkolwiek było to absolutnie do przewidzenia. Nie wiem, czy pamiętacie, myśmy już kręcili takie materiały, notabene Wiktoria, dam wam tutaj na dole linki, w których mówiliśmy o tym, że Chińczycy ogólnie mają taką technologię przejmowania rynków i że Chińczycy przejmowali, albo inaczej, przejmowali istotny udział w rynku w wielu branżach i w wielu gałęziach przemysłu wcześniej i robili to dokładnie w taki sam sposób. Dla mnie nie jest absolutnie zaskoczeniem, że tak to się odbywa
w motoryzacji. A motoryzacja z kolei jest jeszcze dodatkowo bardzo, bardzo istotną gałęzią przemysłu. Bo to, że Chińczycy zrobili to w produktach AGD, które pamiętam, i rzeczywiście zaistnieli i mają silny, istotny udział w rynku. I takie marki jak Haier, Hisense, czy kupione przez nich Gorenie, Candy i tak dalej, mają po prostu duży udział w rynku, solidny, mają lokalną produkcję i po prostu są bardzo istotnym graczem, co było widać zresztą na targach IFA, które odbyły się dosłownie parę dni temu w Berlinie. Kto był albo ma jakąś świadomość, to wie, jak to teraz wygląda. Chińczycy po prostu bardzo mocno się tam pokazali. Tak samo pokazali się w Monachium teraz z motoryzacją na targach EII, na których akurat niestety nie mogłem być, ale wielu innych moich kolegów i znajomych było. No i Chińczycy też pokazali tam gigantyczny rozmach, aczkolwiek tutaj Europejczycy też pokazali swoją obecność. Tak jak wcześniej zresztą o tym mówiliśmy, tak też się stało. Chińczycy zaistnieli też w branży motoryzacyjnej. No i teraz pozostaje kwestia chyba moralna bardziej, związana z tym, czy warto kupować, czy powinniśmy kupować chińskie produkty. Tak, wiedząc, i to tutaj nie ma co udawać, że Chińczycy bardzo mocno wspierają Rosję, korzystają z jej surowców i mają tutaj, dzięki temu mają gigantyczne zaplecze surowcowe, nie są od nikogo zależni i mają to zaplecze na swoim podwórku, tak, czyli na wyciągnięcie ręki. Mają te surowce tanio i mają Rosję coraz bardziej pod kontrolą, a z drugiej strony Rosja też wywiera presję na świat zachodni, czyli na wschodnią flankę NATO, na całą Europę poprzez swoje działania. Tak? Czyli poprzez to, że Rosja cały czas zagraża Ukrainie, że posuwa się na Ukrainie, że wywiera presję na armię ukraińską, a jednocześnie cały czas coś tam się dzieje na naszej granicy, a to na litewskiej, a to jakieś ćwiczenia. To powoduje, że my ciągle jesteśmy w jakimś stanie gotowości i jakby Sojusz Północnoatlantycki, w tym też Amerykanie, nie mogą odwrócić wzroku całkowicie od Europy, a doskonale wiemy też, że Chiny mają gigantyczny apetyt. Pokazały to, zademonstrowały i wypowiedziały w kontekście Tajwanu, tak? No bo Chiny uważają Tajwan za część swojego kraju. Historycznie nawet może i bym się z tym zgodził, że tak było. Natomiast pamiętajmy, że na Tajwanie znajdują się de facto po połowie uciekinierzy z Chin, którzy uciekli tam razem z Chiang Kai-shekiem, z republikańskiej armii i z rządu republikańskich Chin, który przegrał później z komunistami rywalizację o władzę w Chinach, nazwijmy to kontynentalnych, a po połowie tubylcy, którzy tam po prostu wcześniej zamieszkiwali. Tajwan ogłosił niepodległość, która prawie przez nikogo nie została uznana. Chyba, jeżeli kojarzę, tylko parę krajów włącznie ze Stanami Zjednoczonymi w ogóle uznaje niepodległość Tajwanu i ten Tajwan znajduje się w takim dziwnym miejscu w społeczności międzynarodowej, gdzie w zasadzie jest nieuznawany przez większość krajów, a Chiny cały czas jakby jasno deklarują, że Tajwan to jest po prostu zbuntowana prowincja i chcą prędzej czy później tą prowincję odzyskać, tak jak odzyskały Hongkong w momencie, kiedy został on zgodnie z umowami przekazany z powrotem Chinom przez Wielką Brytanię. Pewnie niektórzy z Was jeszcze pamiętają ten moment. Tajwan oczywiście absolutnie nie ma zamiaru się oddawać Chinom. Tajwańczycy bardzo mocno się przygotowują, zresztą już z dawnych czasów, kiedy miałem okazję współpracować z Tajwańczykami. Na Tajwanie była obowiązkowa służba wojskowa, wszyscy obywatele odbywali służbę wojskową i Tajwan jest bardzo mocno zmilitaryzowany. I jak na tak mały kraj, pamiętajmy o tym, że to jest mała wyspa, chociaż ludna i wcale niewiele mniej mieszkańców mająca niż Polska. No jest to mały kraj, który nie ma zbyt wielu surowców, natomiast jest bardzo dobrze przygotowany do obrony i przypominam, że w rankingu Military Firepower Tajwan jest zaraz za nami, mimo iż jest niewielkim krajkiem, także na pewno dla Chin nie będzie to łatwa pigułka do połknięcia. No ale odchodząc na chwilę od tej geopolityki i wracając do naszej Europy, no więc my tutaj jesteśmy ciągle przez tą Rosję kłóci szpilkami, co dla Chin jest na rękę. Tak, no bo to wiąże w jakiś sposób siły amerykańskie wojsko tutaj musi zostać. Amerykanie są po prostu z powodów politycznych, geopolitycznych nie mogą wycofać dosyć dużych sił i są tutaj uwiązani. Co powoduje, że w razie sytuacji jakiejś niekomfortowej czy problematycznej w okolicach Tajwanu będą mieli do dyspozycji mniejsze siły do reagowania w tym regionie, jeżeli w ogóle będą w stanie zareagować. No bo musimy pamiętać też, jak to geograficznie wygląda. Tajwan jest niezwykle blisko Chin, natomiast dużo dalej od Stanów Zjednoczonych. Jedyne kraje, które są blisko, które mogą w sposób realny pomóc Tajwanowi, jeżeli by chciały oczywiście, no to jest Korea Południowa z gigantyczną armią i z gigantycznymi możliwościami produkcyjnymi i Japonia, która też no, byle kim w zakresie wojskowości nie jest. Kiedyś była, później została zdemilitaryzowana, natomiast wciąż jest to gigantyczny kraj, wciąż bardzo ludny, mimo iż starzejący się.
No i teraz tak, wiemy mniej więcej, jak wygląda ta geopolityka. Czy warto wspierać Chiny? Chiny na tą chwilę, jeżeli chodzi o taką gospodarkę liczoną w miliardach dolarów produktu krajowego, są drugą co do wielkości gospodarką na świecie, natomiast na pewno są pierwszym producentem w większości aspektów. Tak? Czyli nie sprzedają tylko i wyłącznie własności intelektualnej. Chińczycy sprzedają realne produkty. Oni mają realne fabryki, mają realne łańcuchy dostaw surowców. Mało tego, Chińczycy trzymają rękę na bardzo dużej ilości unikalnych surowców, co powoduje, że mamy problemy między innymi właśnie z produkcją baterii, mamy problemy z niektórymi pierwiastkami ziem rzadkich i tak dalej, które Chińczycy posiadają na swoim terytorium, a dodatkowo przypominam cały czas, że mają koło siebie tą Rosję, która jest po prostu nieskończonym rezerwuarem wszelkiego rodzaju pierwiastków, które są w tej chwili istotne z punktu widzenia gospodarki. Więc tworzy się coś, przed czym zawsze broniły się te wszystkie potęgi morskie, takie jak kiedyś Wielka Brytania, w tej chwili można powiedzieć Stany Zjednoczone wraz ze swoimi wasalami europejskimi NATO, czyli wszystkie te potęgi morskie, które kontrolowały szlaki. Największym zagrożeniem, które one widziały w przyszłości, było właśnie połączenie potęgi Azji i Europy, czyli Euroazji całej. Tak naprawdę w momencie, kiedy mamy do czynienia z tymi dwoma gigantycznymi krajami o gigantycznym potencjale, z jednej strony produkcyjnym, z drugiej strony surowcowym, nie ma takiej możliwości, żeby można było tym dwóm potęgom z perspektywy bardzo lichych surowcowo i produkcyjnie gospodarek europejskich, a z drugiej strony no, w zasadzie prawie żadnej przeciwwagi, czy ze strony Japonii, czy nawet ze strony Indii. Gdyby Indie znalazły się po drugiej stronie barykady, to nie jest rywal, który jest godny zmierzyć się z Chińczykami, i to zostało już we wcześniejszych potyczkach pomiędzy nimi udowodnione, gdzie Chiny po prostu sklepały Indiom tyłek, za przeproszeniem, bezproblemowo. Nie mówię, że to byłaby prosta gra, ale w tej chwili połączenie tych dwóch ogromnych państw, które mają ze sobą bezpośrednią granicę, no jest bardzo trudnym orzechem do zgryzienia dla takich potęg jak właśnie, dla takiej potęgi morskiej, jakim są Stany Zjednoczone, wspierane przez wszystkich swoich wasali. Największym problemem, jaki rysuje się w tej chwili, patrząc na gospodarki Zachodu, czyli no nie wiem, moglibyśmy to określić jako Stany Zjednoczone, Kanadę, Australię, Nową Zelandię, czyli tam powiedzmy całą Oceanię, plus Europa Zachodnia, gdzie my też jesteśmy częścią Europy Zachodniej w jakiś tam sposób, i niektórymi państewkami gdzieś rozsianymi po świecie, to nasz największy problem polega na tym, że nie mamy zdolności produkcyjnych. Czyli przez te wszystkie lata, przez ostatnie 30-40 lat, na własne życzenie oddaliśmy Chińczykom produkcję, Chińczykom i innym krajom Azji i Pacyfiku, oddaliśmy produkcję, jednocześnie w tej produkcji pozbywając się na swoim terytorium. Mało tego, teraz straciliśmy te zdolności i tych zdolności nie utrzymaliśmy. Patrząc chociażby na to, jak wygląda etos edukacyjny, albo jak wyglądał jeszcze niedawno etos edukacyjny, myśmy nie szkolili kadr do produkcji, myśmy nie szkolili inżynierów, nie szkoliliśmy inżynierów na takim poziomie, żeby oni byli też kreatywni. Więc na koniec dnia jesteśmy pozbawieni zdolności, mimo iż surowce udałoby się znaleźć. Tak? W Stanach Zjednoczonych te surowce są, w Kanadzie te surowce są, na pewno w Australii jest gigantyczna ilość surowców, aczkolwiek byłby problem z ich dostarczaniem szybkim. W Europie ciągle też jakieś surowce się jeszcze znajdują, więc to nie jest tak, że jesteśmy zupełnie bez tych surowców pozbawieni. Aczkolwiek przez lata tych wszystkich wojen, potyczek i bytowania tutaj dużego zagęszczenia ludzi, te surowce jednak w dużej mierze wyparowały. Tak, nie mamy już złóż ropy naftowej, mamy ograniczone złoża węgla. Jest z wydobyciem tych wszystkich surowców coraz większy problem, jest on coraz bardziej kosztowny. Ale najgorsza rzecz, której się pozbyliśmy, to pozbyliśmy się produkcji, czyli nie jesteśmy w stanie produkować. Chociażby porównując sobie możliwości produkcyjne przemysłu stoczniowego, ktoś ostatnio dokonał takiego porównania, że przemysł stoczniowy Stanów Zjednoczonych, który decydował o ich zwycięstwie w czasie II wojny światowej, bo oni produkowali niesamowite ilości pancerników, lotniskowców, co przykryło Japonię czapką wtedy, kiedy między nimi była rywalizacja właśnie na Pacyfiku, to w tej chwili zdolności produkcyjne chińskich stoczni są wielokrotnie większe od tego, co są w stanie zrobić Stany Zjednoczone, i odtworzenie tych zdolności produkcyjnych będzie niezmiernie trudne. Dlatego Amerykanie na przykład na siłę i szybko szukają sojuszy i zmuszają do zawarcia niekorzystnych sojuszy, na przykład właśnie Koreę Południową czy tego typu kraje, żeby móc te zdolności jak najszybciej w swoim zakresie odtworzyć i móc korzystać z ich zdolności produkcyjnych do tworzenia własnego tonażu w zakresie statków, tak statków transportowych, jak i oczywiście w przyszłości być może też i floty bojowej. Tak widzę geopolitykę na tą chwilę. I to jest taki bardzo suchy opis tego, jak wygląda świat geopolityki, nie wchodzący w te sprawy związane, czy coś jest moralne, czy niemoralne. Po prostu tak wygląda świat, moim zdaniem, i wydaje mi się, że tak też jest w ujęciu obiektywnym.
Natomiast wracamy do samochodów elektrycznych i kupowania chińskich samochodów elektrycznych. No więc przede wszystkim jak sobie zobaczymy na mapę sprzedaży samochodów elektrycznych na świecie, to nagle się może okazać, że samochodów elektrycznych w Chinach sprzedaje się 4 razy więcej niż w Stanach Zjednoczonych i Europie razem wziętych. Może to oznaczać, że nawet jeżeli wszyscy zagłosujemy portfelami i przestaniemy kupować chińskie samochody, to nie musi koniecznie zmienić sytuacji. Owszem, jest jedna ważna i bardzo ważna rzecz, zresztą w kontekście europejskich zakupów. Produkty sprzedawane w Europie są z reguły produktami zaawansowanymi, lepszej jakości i bardziej marżowymi. Czyli ci, którzy sprzedają w Europie, zarabiają większą marżę na tych produktach. To też niestety nie najlepiej świadczy o nas jako o konsumentach i o naszych możliwościach produkcyjnych, ale to jest fakt, więc z nim nie będziemy się kłócić. Na pewno Chińczyków by to bardzo zabolało, gdybyśmy przestali kupować chińskie samochody, ale czy to by cokolwiek zmieniło w tej sytuacji? Śmiem wątpić. Śmiem wątpić, czy nagle nasz bojkot samochodów chińskich spowodowałby, że chińskie firmy by utonęły. Szczególnie, że takie próby bojkotowania różnego rodzaju produktów już były. Większość z Was może tego nie pamiętać, ale Stany Zjednoczone kiedyś bardzo mocno bojkotowały produkty japońskie. To były lata 80., ja to jeszcze pamiętam, kiedy na przykład ostentacyjnie rozjeżdżano wielkie hałdy japońskich zegarków elektronicznych, takich tam z kalkulatorami, w Stanach Zjednoczonych walcem, tylko po to, żeby one nie zdobywały rynku amerykańskiego. I to był wielki problem. Nawet były takie filmy, gdzie się pokazywało, że te japońskie fabryki samochodów są gorsze, że samochody japońskie są gorsze. Później w drugą stronę pokazywano, że tam otwieranie japońskich fabryk może jednak uratować miejsca pracy. Ci, co oglądali te filmy z tamtych czasów, mogą to trochę pamiętać. I tak to wyglądało w tej rywalizacji amerykańsko-japońskiej. Natomiast tutaj dysproporcja gospodarcza pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Japonią była tak gigantyczna, że Japonia musiała w jakiś sposób wybrnąć z tej sytuacji. Nie mogła dopuścić do tego, żeby Amerykanie wykopali ją ze swojego rynku, więc po prostu doszło tutaj do pewnego kompromisu. Poza tym Japończycy od czasów, kiedy Amerykanie tam bardzo mocno wkroczyli po II wojnie światowej, zawsze byli jednak, pozostawali zmuszonym czy niezmuszonym, ale jednak sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. A poza tym pamiętajmy, że na terytorium Japonii znajdowały się i nadal znajdują się bazy wojsk amerykańskich. Moje zdanie w temacie jest takie, że oczywiście ja bym chińskiego samochodu na tą chwilę nie kupił, ale nie kupiłbym go z 2 powodów. Przede wszystkim dlatego, że wciąż pośród chińskich producentów nie widzę takiego jednoznacznego rywala dla Tesli, który byłby w stanie Teslę po prostu całkowicie zdetronizować. Chińczycy nie mają jednolitego systemu samochodu, który jest jednocześnie systemem i rozwiązaniem dla problemu elektromobilności, i tutaj Tesla zdecydowanie lepiej sobie radzi. Martwi mnie cisza Tesli w tej chwili w kontekście tej rywalizacji wielkich, jeżeli chodzi o elektromobilność, no bo Tesla jednak jest moim zdaniem jedyną nadzieją, albo może nie jedyną, ale taką główną nadzieją zachodniej motoryzacji, bo już tak to ujmę, czyli połączę motoryzację ze Stanów Zjednoczonych z europejską. Tesla jest nadzieją naszej motoryzacji na rywalizację z Chinami i tak powinniśmy to traktować, a poza tym Tesla też jest moralnie odpowiedzialna za przyspieszenie elektromobilności. Bo to Tesla pierwsza zaczęła cisnąć w tą stronę, Tesla udostępniła swoje patenty, to Chińczycy, m.in. XPeng, którego zresztą osobiście uważam za dobry produkt, zaczął korzystać z rozwiązań Tesli i to przyspieszyło te wszystkie działania. Więc w tej chwili Tesla ponosi odpowiedzialność moralną za to, żeby przetrwać i za to, żeby zbudować siłę konkurencyjną. Pokładam nadzieję i liczę na to, że Tesla będzie właśnie taką ostoją, takim fundamentem właśnie naszej europejskiej motoryzacji w zakresie elektromobilności w szczególności. Cieszy mnie to, że marki niemieckie, marki francuskie próbują rywalizować z Chińczykami, że wydają gigantyczne pieniądze na grube show, jeżeli chodzi o produkty. Mało tego, pojawiają się nawet jakieś interesujące premiery. Natomiast znaj swoje miejsce i znaj swoje możliwości. I ja rozumiem oczywiście ambicje niemieckich producentów, natomiast uważam, że ich łączenie się z Chińczykami, które też notabene przewidziałem, bo tak samo się działo to w innych branżach, gdzie Chińczycy po prostu przejmowali lokalne marki, żeby łatwiej i szybciej zinfiltrować rynek, no to znowu to jest błąd. Czyli sprzedawanie europejskich marek Chińczykom jest błędem, jest przyspieszaniem degradacji naszego rynku. Powinniśmy połączyć siły. Znowu wrócę na chwilę do geopolityki. Były rozmowy na temat unifikowania naszych rynków z rynkiem Ameryki Północnej. Natomiast po pierwszym dojściu Donalda Trumpa do władzy te wysiłki zostały
całkowicie zaprzepaszczone. Nie wiem, czy to było dobre, czy nie. No, patrząc teraz z perspektywy historycznej, uważam, że połączenie rynku Ameryki Północnej z Europą na pewno bardzo by pomogło. I ta wewnętrzna rywalizacja mogłaby wcześniej odpowiedzieć nam na niektóre pytania, na które teraz sobie zadajemy. Natomiast rzeczywistość jest taka, jaka jest. I niestety wygląda na to, że to łączenie się Chińczyków z Europejczykami może się skończyć tym, że zaraz nie będzie europejskich marek. Mamy Volvo, które już nie jest europejskie. Mamy inne marki, które zaczynają współpracować, tak? Czy Volkswagen z Xpengiem i tak dalej, i tak dalej. Owszem, oczywiście oni też współpracują z Amerykanami, no ale Chińczycy mają ewidentną agendę na to, żeby infiltrować rynek, żeby rynek zdobywać. Mają na to pieniądze i z tymi pieniędzmi się nie liczą. Więc na koniec dnia, jak Chińczycy zdobędą rynek, który jest marżowy, to będą odcinać dużą, większą część kuponu od tej sprzedaży tutaj w Europie. Więc mam moralny problem ze wspieraniem chińskich marek. Nie mam zamiaru wspierać chińskich marek, ale nie mam zamiaru też mówić nieprawdy. Czyli nie chciałbym być, jakby to powiedzieć, nie chciałbym być heroldem, czy nie chciałbym wpadać w zachwyty przy każdym chińskim produkcie, jeżeli ten produkt oczywiście tych zachwytów wzbudzać nie będzie. I ja będę zawsze starał się być obiektywny w stosunku do Was i w stosunku do tego produktu. Czyli jeżeli zobaczę dobry chiński samochód, to powiem, że on jest dobry. Oczywiście zawsze wspomnę o tym, jakie za tym idą wątpliwości i kto za tym stoi. Bo obawiam się, że nikt z Was nie chce tutaj chińskiej demokracji. Fajnie się kupuje tanie produkty, fajnie się kupuje na AliExpress, ale pamiętajcie, że na koniec dnia życie w Chinach nie jest usłane różami. Ja byłem tam wiele razy i nie chcecie tak pracować jak Chińczycy, nie chcecie mieć takiej swobody wypowiedzi jak Chińczycy. Okay? Myślę, że wolicie zostać w takim ustawieniu swobody wypowiedzi, w takim ustawieniu życia, z takimi możliwościami, jakie macie teraz, a nie być w takim świecie, w jakim żyją Chińczycy. To jest świat, którego byście nie zrozumieli. To jest świat, w którym nie chcielibyście żyć. Na pewno nie jestem zwolennikiem kupowania za wszelką cenę samochodów, które są gorsze, bo to mi akurat przypomina takie najgorsze czasy komunizmu, kiedy mieliśmy bardzo ograniczony wybór. Sorry, mamy tutaj wyboje, więc obraz będzie trochę skakał. Takie najgorsze czasy komunizmu, które ja jeszcze pamiętam jako dzieciak, gdzie po Polsce jeździły duże Fiaty, małe Fiaty, Łady, Zaporożce i tego typu samochody. I nie mieliśmy zbyt dużego wyboru. Sprowadzenie samochodu z zachodu w ogóle graniczyło z cudem i było niesamowicie trudne i drogie. Więc większość takich samochodów właśnie jeździła i to były jeżdżące beznadziejne fury. Te samochody z bloku wschodniego, oprócz może Skody, która reprezentowała jakieś badania i rozwój, to wszystko były po prostu badziewne wozy. To, że teraz ludzie tam wpadają w zachwyty nad tymi samochodami, to jest jakieś nieporozumienie. Ja w ogóle nie rozumiem, jak można lubić samochody z PRL-u. Myślę, że większość ludzi, którzy lubi samochody z PRL-u, ma jakiś resentyment niezwiązany z tym, że oni w ogóle te czasy pamiętają. Gdyby oni pamiętali te czasy, to w życiu by nawet łaskawym okiem nie spojrzeli na te gnijące graty typu Polonez, mały Fiat czy duży Fiat. Zapomnijcie o tych samochodach, to jest wstyd. Samochody robione na włoskiej licencji w Polsce to nie jest powód do dumy. Ok? Zamykamy temat, wracamy do Chińczyków. I właśnie tego bym się bał, że wspierając tych Niemców, te niemieckie marki czy francuskie, na siłę kupując ich samochody, moglibyśmy doprowadzić do takiej samej sytuacji docelowo. Tak? Czyli w tym naszym eurokołchozie w cudzysłowie, żylibyśmy sobie w takim świecie, gdzie jeździlibyśmy tymi ultra super nowoczesnymi w cudzysłowie dieslami, kiedy cały świat dookoła jeździłby już samochodami elektrycznymi i w ogóle rzeczywistość wyglądałaby inaczej. Więc jestem rozdarty pomiędzy konkurencyjnością a między patriotyzmem lokalnym w odniesieniu do Polski i w odniesieniu do Europy. Nie chcę wspierać tego duetu chińsko-rosyjskiego, ale nie chcę też wspierać brakoróbstwa i lenistwa Europejczyków, które teraz naprawdę osiąga już wyżyny, żeby nie było wątpliwości. Więc powiem Wam szczerze, nie umiem w sposób jednoznaczny się wypowiedzieć. Na tą chwilę cieszę się, że mogę kupować Teslę. Cieszę się, że Tesla jest produktem, który jest wystarczająco dobry, żeby nadal konkurować z Chinami i jest produktem skończonym. Nie chodzi mi o to, że ten produkt nie będzie się rozwijał. Chodzi o to, że ten produkt ma wszystko dookoła. Czyli mamy ładowanie, mamy oprogramowanie, mamy serwisy, mamy części zamienne. Jest wszystko. To jest gotowy system. Więc ja nadal będę wspierał Teslę. Wiem, że wielu z Was powie, naprawia Teslę, będzie ją wspierał. To nie o to chodzi. Ja się zająłem Teslą i zafascynowałem Teslą, zanim zacząłem ją naprawiać. Zacząłem naprawiać Teslę, bo mnie ten produkt fascynował. Fascynowało mnie podejście właściciela. Zafascynował mnie produkt, kiedy go dotknąłem i dlatego zacząłem go naprawiać. Że się to przerodziło w biznes, bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że uda nam się dalej rozwijać.
Natomiast nie dlatego twierdzę, że Tesla jest skończonym produktem, nie dlatego w Teslę wierzę. Podkreślam jeszcze raz. Tesla rozpoczęła to, czyli elektromobilność zaczęła się na taką skalę głównie dzięki Tesli. Wcześniej nie było takich planów, nie było takich produktów, które zyskałyby taką popularność. Tesla moim zdaniem niesie moralną odpowiedzialność za rywalizację z Chińczykami. Na ile będę mógł, będę Teslę w tym wspierał i mam nadzieję, że Europejczycy też podniosą się z kolan i zaczną walczyć z Chińczykami, bo to jest jedyny sposób na to, żeby rzeczywiście coś osiągnąć. Nie poprzez teraz dawanie się przejmować, albo inaczej, akwizycje, tak? Czyli sprzedawanie się Chińczykom jako marka, czy kopiowanie chińskich produktów, czy naklejanie swojego logo na chińskie produkty, to nie jest dobre rozwiązanie, bo prędzej czy później to się skończy rozmydleniem europejskich marek i ich zniknięciem. Musimy zacząć po prostu ciężko pracować. Musimy zacząć odbudowywać to, co żeśmy utracili. Pytanie, czy mamy wystarczająco czasu. Słuchajcie, nie umiem tego rozstrzygnąć. Musimy to rozstrzygnąć w dyskusji poniżej. Zapraszam Was do komentarzy, bo sam jestem rozdarty i nie umiem jednoznacznie się wypowiedzieć. Także czekam na Wasze komentarze. A teraz dziękuję Wam za lajkowanie, subskrybowanie, oglądanie i jeszcze raz serdecznie zapraszam do dalszego wspierania naszego kanału, bo bez Was nie mógłbym snuć takich opowieści.